Dobra, czy to się nagrywa, czy to ma sens? Dzisiaj Wam pokażę jakiś pomysł na naukę języków obcych z czatem GPT. Jak ja się uczę, to znaczy w ogóle pokażę Wam ciekawy przykład, jak uczę się jednego języka romańskiego, używając dwóch innych od początku. Czatu GPT możecie oczywiście używać do nauki języków na bardzo różne sposoby. Jeśli chcecie poćwiczyć na przykład rozmowę rekrutacyjną po angielsku, to taki standardowy case. Ja Wam pokażę taki bardzo nerdowski, poliglocki case, który może nie każdemu się przyda, ale myślę, że to jest fajna demonstracja tego, jak w ogóle reaguje czat GPT, więc przyda się Wam to tak czy siak, jeśli go używacie. Ja tutaj poprosiłam czata o pomoc w nauce portugalskiego, biorąc pod uwagę to, że ja znam już francuski i włoski i poprosiłam go, żeby pokazał mi analogię między tymi językami. O co chodzi z tym portugalskim? Nie uczyłam się go dotąd, szczerze mówiąc, w jakiś ustrukturyzowany sposób. Trochę się słów nauczyłam przy okazji wyjazdu do Portugalii, dużo rozumiałam, trochę się nauczyłam też na temat na przykład wymowy od kolegi z Brazylii, trochę podłapałam jakichś konstrukcji słów oglądając jakieś brazylijskie na przykład filmy dokumentalne na Netflixie i ten język mi się bardzo podoba, jest też bardzo ciekawy, ma odmianę europejską i brazylijską. Ostatnio wykupiłam do mojej ulubionej apki językowej taką subskrypcję na pół roku, a ponieważ ona daje dostęp do wszystkich języków, to też zrobiłam sobie trochę lekcji portugalskiego. I dzisiaj z czatem miałam już taką rozmowę, zaraz Wam pokażę. Ta rozmowa generalnie już jest gotowa i nagrana. Pokażę Wam tutaj już gotowe nagranie z tej naszej wymiany z czatem. No i tak, napisałam prompt bardzo spontanicznie, pewnie ten prompt można by jakoś ulepszyć. Powiedziałam mu, że zaczęłam się uczyć powiedzmy portugalskiego, a już znam francuski i włoski i chcę użyć analogii. I poprosiłam, żeby czat wybrał kilkaset najczęściej używanych słów po portugalsku, przeanalizował je, porównał do włoskiego, francuskiego i pokazał mi jakieś wzorce. On stworzył mi faktycznie tabelkę, wybrał 20 słów i ja nie wiem, czy to są faktycznie według niego najpopularniejsze słowa, jakieś przykłady. I mówi, że mogę sobie use them to start spotting patterns. Ok, mogę też sama sobie znaleźć te wzorce. Spoko. Podobieństwa, korzenie w łacinie, zakończenia bez okoliczników i niektóre słownictwo jest podobne, a tu zwróćcie uwagę, czat trochę tu halucynuje, no bo amor, amour, amore, tak, to są podobne słowa, zgadzam się, ale czy casa jest podobna do maison? Ja tu widzę zerowe podobieństwo. Maison, czyli po francusku dom, po hiszpańsku, włosku, portugalsku jest inaczej zupełnie, więc tutaj czat halucynuje ewidentnie. Wspomina o wymowie, więcej nosowych dźwięków w portugalskim na przykład. No i wspomina o ser estar. To jest ciekawa sprawa. W portugalskim i hiszpańskim mamy dwa czasowniki być. Mamy takie rozróżnienie na czasownik taki, tutaj jest określony permanentny, permanent. Nie wiem, czy jest po polsku jakiś odpowiednik nazewniczy. No i taki tymczasowe być, które oznacza jakieś krótsze bycie i to jest dosyć trudna rzecz, wyzwanie, kiedy człowiek się uczy z hiszpańskiego, portugalskiego, żeby zrozumieć te różnice. We francuskim i włoskim jest être i essere, więc jest mniejsze rozróżnienie. I tutaj widzę trochę problem, bo we włoskim też jest stare, trochę jak ser, to znaczy, przepraszam, trochę jak estar, więc to też jest taki bardziej tymczasowy, ale o tym zaraz. Jakieś nieregularne formy są trochę inne, wiadomo. No i tutaj jacyś fałszywi przyjaciele, puszar, to będzie ciągnąć po portugalsku, nie pchać jak pusz czy pusę. Tutaj nie do końca mi się podoba tabelka z tymi różnicami, bo na przykład
Kiedy omijamy przedimek? Często w portugalskim, czasem we włoskim, rzadko we francuskim. Ja bym tu chciała więcej przykładów, no ale można by czata dopytać generalnie. No i tutaj w tabelce czat już wspomina, że faktycznie we włoskim jest to stare, essere, ale to jest weaker. To nie ma takiego dużego kontrastu. Czy chcesz 100-200 najpopularniejszych słów? Tak. Dał mi 40. No, trochę mniej niż chciałam. Ok. I zupdate'ował mi też jakieś obserwacje. Coś mu się jeszcze przypomniało. Dał mi zakończenia czasowników. Jakieś zaczął dokładniejsze opisywać różnice. No tak, na przykład słowo słyszeć jest zupełnie inne w każdym języku. Ok, a tutaj EQT, ascoltare to akurat są podobne słowa i one oznaczają słuchać, ale nie rozumiem, co on ma na myśli przez same idea, different roots. No bo czy to nie jest też ten sam korzeń? Dobra, nie wiem, o co mu tu chodzi, być może to halucynacja. Oczywiście, jeśli mamy jakąś płeć, jakiegoś obiektu, to może być inna. Palabra to będzie słowo i to będzie ona po portugalsku, a mo, czyli słowo po francusku to jest on, ten słowo. Tu jeszcze jakieś tam wskazówki. Ja tu jeszcze go dopytałam, że to włoski ma stare essere, bo ja nie zauważyłam, że na tym wspomniał, więc faktycznie tutaj tłumaczy. I tłumaczy jeszcze, że na przykład po włosku to często jest w idiomach, albo jako zostawać, więc okej, ten czasownik stare. Czyli to nie jest aż takie rozróżnienie jak w portugalskim, hiszpańskim i fajne są te przykłady, że na przykład w portugalskim, kiedy chcę powiedzieć jestem szczęśliwa, no to będzie ten bardziej krótki czasownik, ten krócej trwający, ten estar, ale po włosku ja powiem, użyję tego essere, czyli tego powiedzmy być, tak, tego permanentnego. To jest w ogóle fajne w tych językach, to jest super, no bo wiecie, człowiek nie jest szczęśliwy permanentnie, tak? Jakby mówię z punktu widzenia psychologicznego, filozoficznego, fajne jest to, że niektóre języki rozróżniają takie permanentne stany od przejściowych. Bardzo to podoba. Mamy tu jakieś idiomatyczne wyrażenia i też, że są takie czasy, nie? Tak jak jest present continuous po angielsku. I am eating, coś takiego. To mamy coś takiego podobnego we włoskim, chyba w portugalskim też. Teraz powiedziałam, że mu chciała podsumowanie. In Portuguese only. Chodziło mi o to, że tylko dla języka portugalskiego, ale w sumie źle się wyraziłam, bo to znaczy tylko po portugalsku, więc czas zaczął gadać po portugalsku. Zaczęło się robić trudniej. Ale tutaj dał mi dużo fajnych przykładów. Czyli na przykład zawód, no to jest ten permanentny czasownik, ale jakiś stan emocjonalny, no to będzie ten tymczasowy i po włosku też to będzie stare, a nie essere i tak dalej. Inne przykłady też. Ten czas gramatyczny, o którym mówiłam. Dał mi jakieś ćwiczenia, ale to jest może trochę za trudne dla mnie. Jeszcze ja poprosiłam o odmianę estar w portugalskim, bo w sumie to jest dla mnie wartościowe, bo nie wiem jak to się odmienia. Dał mi tutaj nawet w wielu różnych czasach tą odmianę, no ale zauważyłam pewien problem już, bo ja sobie teraz robiłam kurs z apki, gdzie jest brazylijski, portugalski, no i po brazylijsku ty to będzie você. I też będzie to druga osoba liczby pojedynczej, ma taką samą formę jak trzecia osoba w brazylijsku. On tutaj, co zabawne, mówi o tym voz, że to będzie jakieś tam czasem używane w Brazylii, ale już tutaj, że istnieje jakieś você, to nie mówi nic o tym. Spoko.
To jest znowu taki problem z czatem, że on wam często nie dopowie czegoś i wy musicie sami wiedzieć, że to istnieje i o to dopytywać. I to jest problem też na przykład, kiedy się uczycie programować i nagle musicie wy wiedzieć, że na przykład między tymi językami jest jakaś tam różnica też programowania, nie? Bo czat to pominie. To jest jedna z takich większych wad. Ja tutaj go dopytałam. Słuchajcie, czy você to jest brazylijski ekwiwalent tu? Excelente pergunta. Tak, ale jest różnica w odmianie i fajnie mi to pokazuje. Czyli você mamy tutaj końcówkę czasownika jak dla trzeciej osoby, taką samą dla drugiej osoby. Bardzo fajnie. To wytłumaczenie jest fajne. I tłumaczy też, co może znaczyć você. Impessoal ou rude? Czy to jest jak rude po angielsku? Nie wiem. I już trochę się martwię, bo to znaczy, że ja będę mówić tak normalnie, używając brazylijskiego i w Europie mnie uznają za jakąś niemiłą. Więc dopytam go, co to znaczy. I teraz zmienił na angielski. I tak, você może być odebrane jako jakieś zdystansowanie się, bycie takim zimnym, albo też zbyt bezpośrednim w Portugalii. I to jest piękne, to mi się bardzo podoba. Różne konteksty, nie wiem na ile to jest legitne, ale że na przykład w formalnym kontekście to jest niemiłe, z przyjaciółmi to może być po prostu awkward, niezręczne. I mówią tutaj też w ogóle, jak powiedzieć do znajomego, jak jakieś formalne wyrażenia, super. No i wytłumaczenie. Ogólnie to mnie zaskoczyło, że você to znaczy Your Grace w Europie, czyli tak jakby wasza miłość, wasza wysokość, coś w tym stylu. I to w ogóle mi rozwala mózg. Wyobraźcie sobie, że macie Polskę europejską, jakiś kraj, który używa polskiego za granicą, ale bardzo duży kraj, z którego pochodzi wielu youtuberów na przykład i ci youtuberzy używają wyrażenia wasza miłość zamiast ty. W sensie dla nich to znaczy ty, ale z waszego punktu widzenia to znaczy coś w stylu wasza miłość, wasza wysokość. To byłoby dziwne wrażenie, gdyby taki kraj istniał. Więc to dla mnie jest niesamowite, te różnice. No, więc tu mamy wytłumaczenie i czat jest trochę takim śmieszkiem. Avoid você, unless you are intentionally trying to keep distance or you're reading a Brazilian novel. Śmieszek. On tak lubi taki dodać sznyt. Zapytał, czy chciałabym visual chart i powiedziałam tak i niestety utworzył mi brzydki chart. Jakiś taki ucięty, bardzo prosty. Tutaj w ogóle niekompletny ten nawias. Niezbyt ładny. Ja mam wrażenie w ogóle, że może to ten model konkretny, którego używam, jakoś te wizuale sobie średnio radzi. Ale może powinnam się przełączyć na jakiś trochę inny. Dobra, słuchajcie, to wszystko. To takie krótkie demo, totalnie spontanicznej wymiany z czatem na fali tej mini zajawki portugalskim, która może będzie kontynuowana, a może nie. Zobaczymy na luzie. Dajcie mi znać, co wy myślicie. Ja chętnie podzielę się z wami innymi przemyśleniami na temat AI i nauki języków i jakie prompty tworzę. Może uda mi się stworzyć lepszy prompt i wtedy coś nagnę z trochę lepszym, żeby wam pokazać, jak zrobić, żeby uniknąć trochę tych halucynacji czy tych nieprecyzyjnych informacji. Także trzymam kciuki za waszą naukę angielskiego i innych języków. Korzystajcie z AI, bo to jest super narzędzie z wieloma wadami, no ale mimo wszystko bardzo użyteczne i stosunkowo niedrogie. Możecie codziennie sobie ćwiczyć na przykład mówienie, rozmawianie na przykład o IT po angielsku z czatem. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.